Witam na kanale Manowo. Z tej strony Wilku, a to 13 odcinek Packpot, w którym szranki wstają 2 lub 3 boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania 8 edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam tu. W oczekiwaniu na Modern Masters 2017, dziś cofniemy się do bloku Mirrodin. Pierwszy dodatek z bloku, czyli tytułowy Mirrodin, został wydany 2 października 2003 roku, otwierając blok mocno ukierunkowany na artefakty. Od tego dodatku zmieniono rozkład kart pomiędzy dużymi i małymi dodatkami w bloku, redukując duży blok o 44 karty i dodając 22 karty do każdego z małych dodatków. Mirrodin był pierwszym dodatkiem, który wprowadził podtyp Equipment, który odnosił się do artefaktów działających podobnie jak aury, ale zostające na polu po tym, jak ginęła kreatura. Dodatkowo wprowadził takie mechaniki jak Affinity, obniżającą generyczną część kosztu karty za każdy permanent danego typu, który kontroluje. Imprint, umożliwiający usunięcie określonej karty z gry i dodanie określonej charakterystyki do danej karty. Entwine, która pojawia się na czarach modalnych i umożliwia wybranie obu trybów po opłaceniu konkretnego kosztu. Dodatek Mirrodin dostarczył dużej ilości kart wykorzystywanych w wielu formatach. Oto kilka wybranych. Lightning Grip, czyli staple WDH. Mindslaver. Od tej karty w magicowym slangu nazywa się przejęcie tury przeciwnika. Solemn Simulacrum. Kolejny staple WDH. Tooth and Nail. Wstawienie Emrakul i Xenagosa jest zawsze fajne. Chalice of the Void. Karta, która gości praktycznie w każdym formacie. Drugim w bloku był dodatek Darksteel, który został wydany 4 lutego 2004 roku. W tym dodatku po raz pierwszy pojawiła się karta, która odwoływała się do karty dotychczas niewydrukowanej, czyli Shield of Kaldra, odwołująca się do Helm of Kaldra, wydanej w następnym dodatku. Darksteel wprowadził dwie nowe zdolności. Modular, która określała, z jaką ilością kanterów +1/+1 artefaktyczna kreatura wchodziła na pole i dodatkowo pozwalała na przełożenie jej kanterów +1/+1 na inną artefaktyczną kreaturę, gdy ta spadała do grobu. Drugą zdolnością było Indestructible, oznaczająca odporność na obrażenia i efekty niszczenia. Spora ilość kart z Darksteel oberwała banami lub restrykcjami w różnych formatach, co świadczy tylko o sile tego dodatku. Nie będę omawiał wszystkich kart, lecz kilka wybranych. Skullcap. Equip z Draw, ale przez bany gości tylko WDH. Sword of Light and Shadow. Pojawia się w Legacy Maverick i WDH. Arcbound Revenger, Affinity, Aethervial, Polki, Gobliny, Sword of Fire and Ice, Legacy Death and Taxes, Maverick czy EDH. Ostatnim z bloku był wydany 4 czerwca 2004 roku Fifth Down. W tym dodatku wprowadzono ciemniejszą ramkę na artefaktach, by było łatwiej rozróżniane od kart białych, rozwiązując problem, który pojawił się wraz ze zmianą awersu karty od 8 edycji. Fifth Down wprowadził dwie nowe zdolności. Sunburst, która określała ilość kanterów, z jaką dany artefakt wchodził do gry, zależnie od ilości kolorów many użytej do jego zagrania, a także bardzo lubianą Scry, która umożliwia podejrzenie określonej ilości kart z góry biblioteki i zdecydowanie czy i w jakiej kolejności wrócą na jej wierzch lub zostaną odłożone na spód biblioteki. Jak w poprzednich dodatkach z bloku, tutaj też znajdziemy sporo kart wartych uwagi. Oto kilka z nich. Serum Visions gości chyba w każdym deku z niebieskim w modernie. Lantern of Insight. Jasne. Eternal Witness. Zielony staple, czy to w modernie, czy w EDH. Engineered Explosives. Ostatnio jedna z podstawowych kart w Scythe, w każdym formacie. Crucible of Worlds. Gości głównie w Vintage i Legacy, ale pojawia się także w modernie i EDH. Niedawno styknęła mi okrągła setka subskrypcji i z tej okazji obiecywałem coś specjalnego, ale dajcie mi jeszcze kilka dni, aż światło dzienne ujrzy Modern Masters 2017. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, najwyższa pora. Tymczasem przejdźmy do ostatecznego starcia. New York Spy, Quicksilver Behemoth, Volshak Sorcerer. Predator Strike, Herald Gillad Wolf, Serum Visions. Simple. Moriok Scavenger, Volshak Morningstar, Battered Golem.
Great Furnace, Pteron Ghost, Silvok Explorer. Bone Splitter, Barbed Lightning, Flash Grafter. Krark Clan Shaman, Oxida Golem, Cranial Plating. Override, Crazed Goblin, Viridian Scout. Wormskin Forger, Arcbound Stinger, Undead Lurker. Necrogan Spellbomb, Magnetic Flux, Mana Geyser. Lockstone Mender, Arcane Spyglass, Thought Courier. Molten Rain, Viridian Acolyte, Sparring Collar. Talisman of Indulgence, Thunderstaff, Ebon Drake. Fabricate, Goblin Archaeologist, Relict Barrier. Fire Shrieker, Juggernaut, Magnetic Death. Tower of Murmurs, Wall of Lost Dreams, Moriok Digger. Dzisiejsze starcie wygrywa Fifth Down. Przy okazji, planuję uruchomić niezależną serię filmów skupiających się bardziej na zasadach, więc jeśli macie jakieś pytania, to umieśćcie je w komentarzu. A jeśli podobają Wam się filmy na tym kanale, to zostawcie łapkę w górę. To naprawdę nie boli. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.